Wiecie co? Właśnie sobie uświadomiłem, że nic nie było na temat Linuxa dawno na kanale. A to rewelacyjny system operacyjny. Cześć! Dzisiaj na tym laptopie zainstalujemy Linuxa Manjaro, więc bierzemy się do pracy. Ok, instalujemy. Wpierw musimy wybrać język. Oczywiście wybieram tutaj język polski instalatora. Są wszystkie praktycznie języki, sporo tych języków. I biorę dalej. Teraz strefę czasową znalazło bardzo ładnie. Tu biorę dalej, idę, klawiatury też jest ok, to automatycznie. Tutaj można się trochę zastanawiać, popatrzeć, co tutaj są za klawiatury. Pomyśleć, co wybrać. Ale ja zawsze biorę domyślną i to działa przy danym sprzęcie, szczególnie przy laptopie. Ok, oczywiście biorę tutaj sformatuj dysk, usuń opcję. Chwilę trzeba się oczywiście zastanowić, którą opcję wybrać. Ja biorę tą, żeby wszystko zostało usunięte i dalej zainstaluj. Oczywiście muszę tutaj użytkownika nazwać. Laptop, jaki użytkownik, oczywiście Zedzol. I tutaj muszę wybrać pyta mnie jaki pakiet biurowy. Oczywiście LibreOffice. Innego nie chcę, bo się od lat przyzwyczaiłem do niego. Dobra, instalujemy. Czy na pewno chcę zainstalować, bo wszystko zostanie usunięte z tego komputera? Tak, chcę. Jak widzicie, instalacja, nie aktualizacja jest bardzo prosta. Wszystko prowadzi nas za rękę, krok po kroku, więc bardzo mi ten instalator przypomina instalator z Ubuntu czy z Minta. Bardzo wygodny, elegancki. Ok, a teraz musi się zainstalować. Ok, zainstalował się. Teraz trzeba go uruchomić ponownie. A teraz sprawdźmy, jak ten sprzęt z Manjaro spisuje się, jak chodzi o oglądanie filmów na YouTube. Zobaczcie, filmy się nawet płynnie wyświetlają w 720p.
Powiększa to, wszystko elegancko chodzi. Tutaj możemy sobie zmienić jeszcze na Full HD. Czekamy. Widzicie, w Full HD nie da się to wyświetlić. Może dlatego, że jest dysk HDD, nie wiem. Ogólnie 720p, jak chodzi o w takim laptopie, też to jest wow, super. Znowu zmieniamy na 720p. Wszystko ładnie chodzi, działa. Dla mnie jest bajka. Da się normalnie, widzicie, oglądać YouTube'a sprawnie na tym laptopie. Ciekawe, jak strony internetowe się przeglądają na tym leciwym laptopku z Linuxem Manjaro. Jak chodzi o strony internetowe, zobaczcie. Bardzo fajnie, szybko się ładują. Akurat tu jest strona poświęcona temu Linuxowi. Tu forum. Bardzo ładnie się scrolluje. Szybko. Jestem pod wrażeniem. Tu różne wyszukiwarki możemy przełączać sobie. Mamy ich sporo. Google, Amazon, kaczka Linuxowa. Więc tego jest masa. Zobaczcie, wyszukiwanie, jak szybko, ładnie wyszukuję w Google. Wpisałem Zedzol. O, pyk, sporo stron się wyświetliło. Wchodzimy sobie na Face'a mojego. Tego oczywiście też mam. Ok, przechodzimy do następnej strony, bo tu chcę, żebym się zalogował. Nie będę się teraz logował. Ok, jak widzicie, WP chwileczkę potrzebuję, żeby to się zbuforować, bo tu różne zapytania, takie rzeczy się pokazują. A dlatego, że ona się ładuje na bieżąco, ta strona, te strony tutaj się nie buforują. Z tego, co dobrze kojarzę na Linuxie, dzięki temu ten Linux tak sprawnie chodzi, fajnie. Ale to nie jest żaden dla mnie problem, bo i tak to szybko, żwawo idzie. Jak chodzi o ten system Manjaro, jestem bardzo pod wrażeniem, jak na tym sprzęcie on działa. Jeszcze będę chciał tutaj zainstalować dysk SSD, który mam obecnie zajęty i wtedy zobaczyć, czy odzyska drugą młodość. Chociaż już teraz o tym można to powiedzieć. Ten odcinek traktujcie jako taki wstępniak do całej serii poświęcony temu systemowi. Bo chcę się zapoznać, przygotować bardziej materiały takie kompletne w wiedzę. To na razie był taki wstępniak. Mianowicie przygotować cały odcinek o historii powstania tego systemu. Tak mniej więcej Wam przybliżyć co, jak, z czym się je. Myślę, że to może być ciekawe. Kolejną rzeczą chcę tu zainstalować swoje aplikacje. Wszystkie, które potrzebuję. Sprawdzić wtedy, jak będzie wyglądała wydajność tego sprzętu. To będzie już oddzielny odcinek, tutaj już tym się nie zajmuję. Kolejną rzeczą będę chciał zainstalować na swojej R9 procesorze, tutaj komputerze, też tego Linuxa Manjaro i sprawdzić go w bardziej wymagających zadaniach. Na przykład może jakieś gierki uruchomimy, pogramy, zobaczymy, jak to się spisuje, z czym się je. I w ogóle
jak sobie poradzi z znalezieniem wszystkich sterowników do sprzętu. Do RTX 2070 Super, jak będzie współpracował z procesorem, chociaż tu nie powinno być problemu, bo jedną z zalet tego systemu jest to, że bardzo szybko są sterowniki, programy, wszystkie najnowsze wersje programów na ten system. Pod tym względem góruje nad innymi Linuxami. Ponoć. Jak chodzi tutaj o otwieranie stron internetowych, ok, za każdym razem muszą się ładować, ale mi to nie przeszkadza, bo to się szybko robi, tym bardziej, że Linux podobno na bieżąco sobie ładuje wszystkie strony internetowe, żeby nie obciążać systemu. Ale to jest tylko zasłyszane, póki co dokładnie doczytam, dosprawdzam, pogrzebię i wtedy myślę, że tym się dokładnie zajmiemy. Na razie, cześć pa, bym zapomniał o najważniejszej rzeczy. Jest konkurs na moim kanale na tą konsolkę. Co i jak znajdziecie film na ten temat, zapraszam do wzięcia. Do 3 marca do godziny 24 można wziąć udział. Później wylosuję zwycięzcę. Wiecie co? Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zaznaczcie swoją obecność jakąś tam łapką, napiszcie ciekawy komentarz. Na razie, cześć, pa.